Cześć, obchód pod koniec marca. Na pierwszym planie ogród pokazany we wcześniejszym filmie. Ogród eksperymentalny. Doczekał się ogrodzenia. Pionowe paliki nad wyraz, ale takie były dostępne. Może poskrócamy. I od spodu dwie warstwy drutu kolczastego i jedna warstwa żerdzi, głównie brzozowych, żeby było z daleka widoczne, żeby jakieś zwierzę z rozpędu nie wpadło, nie stratowało się na drutach. Dosiany bób, bobik, łubin jadalny, trochę czosnku, plus wcześniejsze nasadzenia też roślin motylkowych, głównie pod budowanie ziemi. Materiału i sił starczyło na wykonanie trochę ponad, nie całej połowy przygotowanego terenu, aczkolwiek ten teren będzie inaczej zagospodarowany. Myślę, że nie będzie potrzeby ochrony aż takiej od dzikiej zwierzyny. Dzika zwierzyna nie rozkopała niezabezpieczonego terenu przez ostatnie 1,5 tygodnia. Padało dużo deszczy, więc też liczę, że za kolejnym przyjazdem już będą pierwsze wschody. Dodatkowo zostały wsadzone jeżyny. Jeżyna jako roślina dość ekspansywna. Wiem po roślinach matecznych. Powinienem sobie poradzić w tych chaszczach. Dodatkowo kolce ją zabezpieczą przed zjadaniem. Na terenie i tak jest pełno dzikiej jeżyny. Tam również z tyłu został wkopany miskant, żeby korzystał z wilgoci i się rozwijał. Poziom w stawie bardzo zróżnicowany. Na sam przyjazd 4 dni temu poziom był poniżej pierwszego schodka. Było widać na szpadel w dół suchy teren. Teraz brakuje raptem 5 cm, 10 cm ponad schodek. W tamtym miejscu jest zalane. Zmiany również nastąpiły w wygrodzeniu. Zamówiłem trochę kłączy i cebul, głównie lilie drzewiaste. I najpierw zobaczymy, co przy stawku. Również wysoki poziom wody i tutaj została hosta wsadzona jako trochę cieniolubna. I wchodzimy do wygrodzenia. W wygrodzeniu pod zachodnią ścianą kany i lilie drzewiaste. Pod północną ścianą pomiędzy truskawkami wsadzone lilie drzewiaste, a tutaj łubiny i krwawnik. Agresty, dobra odmiana, niechorująca. I jeszcze tutaj liliowce i również lilia drzewiasta. W podwyższonych grządkach widać było już pierwsze kiełkowanie. Tutaj widać, że wybijają się rośliny. Musiałbym sprawdzić z rozpiską, co to. Na tym etapie ciężko rozpoznać. Tu wylądowała również jabłoń, która się w leśnym ogrodzie nie zmieściła. Jest to podkładka. Szlachetny szczep się wyłamał i będzie czekać na kolejne szczepienie.
I tutaj jeszcze przed wygrodzeniem liliowce. Też powinny dać radę na otwartym terenie. To by było na tyle. Dzięki. Cześć.